Cześć! Dzisiaj będę instalował 3 nowe kamery do mojego systemu monitoringu, który jest oparty o system Dahua. Są to kamery HDW3841TM i będę wymieniał je w zamian za kamery HDW4631-A. Oczywiście ten starszy model jest jeszcze w pełni sprawny, daje w miarę zadowalający obraz, ale niestety nie posiada systemu SMD, który jest potrzebny mi w codziennej detekcji ruchu na terenie mojej działki. Przy okazji instalacji zwrócę uwagę na szczegóły, które mogą być powodem Waszych problemów w instalacji kamer i porównam te dwa modele, ale nie w taki sposób teoretyczny, tylko zestawię dwa zarejestrowane obrazy, żebyście mogli sobie sami je porównać. I jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do materiału. W tym momencie stoję na drabinie, dlatego ujęcie jest nieco dziwne, ale z tyłu widać kamerę, którą chcę wymienić i jest to model 4631C-A, a w ręku trzymam kamerę, którą wcześniej prezentowałem, czyli model 3841TM. Jak widzicie, kamera już jest zainstalowana. Zostawiłem starą obudowę, ponieważ zaoszczędziło mi to trochę czasu. Ponadto nie chciałem wykonywać kolejnych dziur w mojej podbitce. Ta obudowa jest wykonana w całości z aluminium i wystarczyło, że przeszczepiłem tylko serce kamery. Jest to kula, też aluminiowa, która w środku zawiera całą elektronikę i optykę. Wystarczyło, że odkręciłem tą śrubkę i od podstawy, która jest zamontowana za pomocą 3 śrub na stałe do podbitki, odpiąłem ten rękaw, wymieniłem kamerę i następnie przyłożyłem i zakręciłem tutaj tą śrubkę. Dopóki ta śrubka jest niedokręcona, mamy możliwość regulacji kierunku kamery. Po wyregulowaniu należy ją dokręcić i praktycznie montaż jest zakończony. Kamery są już zamontowane, zostały mi 3 obudowy i 3 kamery starszego typu. Oczywiście one są ze sobą kompatybilne. Teraz wystarczy umieścić kamerę w nowej obudowie. Mamy tutaj podstawę aluminiową, kołnierz, aby połączyć ze sobą te dwa elementy, czyli kołnierz i podstawę, należy tutaj przykręcić klin. Dokręcamy lekko, dzięki czemu mamy możliwość obracania kołnierzem i samą kamerą. Do zestawu jest dołączona taka podstawka. Jest ona wykonana z plastiku. Należy ją przymocować za pomocą 3 śrub w miejscu, gdzie będzie zainstalowana kamera. Teraz wystarczy wpiąć kamerę i nałożyć maskownicę. Jeżeli kierunek kamery jest ustawiony poprawnie, należy ją zablokować poprzez dokręcenie śrubki dociskającej klin. Podłączam okablowanie i tutaj pozostało zabezpieczenie przewodu i instalacja puszki, w której będą znajdowały się złącza. Teraz mogę przejść do konfiguracji. W tym celu loguję się na moim routerze, wpisuję login i hasło. Następnie przechodzę do ustawień, wybieram pozycję kamera. Po chwili widać, że kamera została wykryta z domyślnym adresem 192.168.1.108. Zaznaczam kamerę i klikam dodaj. Kamera została wykryta pod nowym adresem IP przydzielonym z puli adresów DHCP. Jest to stały adres IP ustawiony na kamerze. Jest to adres, który mi nie odpowiada, dlatego zaloguję się na kamerze i zmienię go. Wpisuję adres przydzielony przez router. Wyłączam opcję peer-to-peer. Pozostawiam opcję automatycznego powiadomienia o aktualizacjach. Wpisuję hasło, którym loguję się na rejestrator, ponieważ zostało ono nadane w momencie dodania kamery w rejestratorze.
Jak widzicie, kamera działa poprawnie. Tutaj widzicie obraz mojej ściany w korytarzu. Przechodzę do ustawień TCP/IP i nadaję nowy adres. Po zapisie strona zostaje przeładowana już pod nowym adresem IP. Wracam z powrotem do ustawień rejestratora, przechodzę do konfiguracji kamery, zmieniam adres IP kamery i zatwierdzam. Odświeżam i jak widzicie, kontrolka stanu zmieniła się na zieloną, co oznacza, że nastąpiło poprawne połączenie rejestratora z kamerą. Aby to zweryfikować, przechodzę do podglądu i wybieram kamerę, którą dodałem. Pojawia się obraz, co potwierdza, że kamera została poprawnie skonfigurowana. Z dodatkowego menu kamery możemy wybrać strumień kamery. Zazwyczaj mamy do wyboru strumień o mniejszej rozdzielczości, który służy do podglądu, i o pełnej rozdzielczości, który jest rejestrowany na dysku rejestratora. Kamera została dodana, a to dzięki temu, że wszystkie elementy systemu zostały połączone w sposób poprawny. Teraz widzicie jeden z wielu sposobów, który uważam za najbardziej poprawny, to znaczy w części centralnej jest switch, który łączy ze sobą kamery, rejestrator i router. Najlepiej, żeby ten switch posiadał standard PoE, czyli Power over Ethernet. Standard ten zapewnia zasilanie poszczególnych elementów za pośrednictwem skrętki, czyli w skrętce mamy sygnał i zasilanie, dzięki czemu eliminujemy dodatkowe okablowanie zasilające do kamer. Kolejnym sposobem, którego nie polecam, jest połączenie bezpośrednio do routera, rejestratora i switcha. I jest to sytuacja niepożądana, ponieważ cały ruch z kamer, który przepływa do rejestratora, przepływa również przez router, niepotrzebnie go obciążając. W momencie awarii routera rejestracja obrazu z kamer na rejestratorze zostaje przerwana. Dodatkowo, w związku z tym, że mamy tutaj odcięcie od internetu, nie możemy połączyć się z kamerami. Kolejnym sposobem, prostszym, jest rejestrator ze zintegrowanym switchem, dzięki czemu cała topologia jest uproszczona. Niestety w jednym urządzeniu mamy kilka urządzeń, co powoduje, że w momencie awarii rejestratora jesteśmy odcięci od kamer. Oczywiście w momencie awarii routera obraz z kamer jest cały czas rejestrowany na routerze. I sposób, który pokazywałem na początku, czyli w centralnej części mamy switch PoE. Tutaj ze względu na to, że mamy ten switch wydzielony z rejestratora, uważam, że ten sposób połączeń jest mniej awaryjny. W momencie awarii routera, ponieważ wszystkie elementy mają ustawione stałe adresy IP, rejestracja obrazu będzie odbywała się w sposób nieprzerwany. I teraz w momencie, gdy wymienimy router, będziemy mieli z powrotem dostęp z zewnątrz do swojego systemu monitoringu. W tym przypadku, jeżeli ulegnie awarii rejestrator, to macie w dalszym ciągu dostęp do kamer pod warunkiem, że pozostawiliście włączoną opcję peer-to-peer. Ja tą opcję wyłączyłem z tego względu, że posiadam serwer Home Assistanta, który komunikuje się z tymi kamerami i w momencie, gdy mój rejestrator padnie, ja łączę się z Home Assistantem i mam podgląd z kamer. W momencie awarii rejestratora obraz nie jest zapisywany na jego dysku. Kolejnym problemem, jaki możecie napotkać podczas dodawania nowych kamer do monitoringu, jest konflikt adresów IP. W momencie, gdy podłączycie kilka kamer, które nie zostały skonfigurowane do rejestratora albo do switcha, w sieci pojawiają się nowe urządzenia z tymi samymi domyślnymi adresami IP, które zostały ustawione przez producenta, co prowadzi do konfliktu adresacji IP w sieci i te kamery nie zostaną wykryte jako nowe urządzenia w rejestratorze.
Także pamiętajcie, dodając nowe kamery do monitoringu, należy je konfigurować, podłączać pojedynczo. Kolejną przyczyną konfliktu adresu IP może być oczywiście taki scenariusz, że w momencie, gdy podpinacie nową kamerę do monitoringu, adres, który został domyślnie ustawiony przez producenta, jest najzwyczajniej w świecie zajęty. Dlatego bardzo dobrą praktyką jest ograniczenie adresacji DHCP, na przykład do adresu 199, dzięki czemu adresy od 200 do 254 nie będą rozdawane przez DHCP, dzięki czemu obniżycie możliwość wystąpienia konfliktu IP, ponieważ adresy spoza puli DHCP będziecie mogli wykorzystać przy nadawaniu ręcznie stałych adresów IP poszczególnym urządzeniom, a ponadto w ten sposób zachowacie porządek w waszej sieci. Adresy powyżej 200 będą przydzielane przez Was, a do 199 router będzie przyznawał dynamicznie. Na koniec próbka wideo z obu kamer z odległości 16,5 metra. Po lewej stronie znajduje się nowsza kamera HDW3841TM, po prawej starsza HDW4631CA. I kolejne ujęcie z 7 metrów, tym razem bez problemu rozpoznaje siebie na ujęciach. I ponowne ujęcie z 16,5 metra i moim zdaniem te obrazy naprawdę niewiele się różnią, mimo że po lewej stronie mamy kamerę 8 megapikselową, a po prawej 6 megapikselową. I część z Was teraz zastanawia się, czy nie żałuję decyzji o wymianie. Ja odpowiem nie, ponieważ najbardziej zależało mi na systemie SMD, który polega na tym, że podczas detekcji ruchu kategoryzuje wykryte przedmioty w ruchu na ludzi i pojazdy. Ponadto kolejnym aspektem jest praca kamer w nocy i tutaj widać znaczną poprawę. Dlatego decydując się na zakup kamery, musicie patrzeć na nią kompleksowo, ponieważ w wielu przypadkach ilość megapikseli nie idzie za jakością, co oznacza, że w efekcie otrzymacie materiał o dużej rozdzielczości i wątpliwej jakości. Ja postawiłem na firmę Dahua, dzięki czemu moim zdaniem mam sprzęt wysokiej jakości, a dodatkowo firma Dahua ma własne systemy inteligentne do detekcji ruchu, bo przecież chyba nikomu się nie chce przeszukiwać dziesiątek godzin materiału w poszukiwaniu wybranego zdarzenia. Mam nadzieję, że materiał Was zaciekawił. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę. Tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć! Chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch kwestiach, o których zapomniałem w materiale. Pierwsza, cena. Cena tej nowszej kamery HDW3841TM to około 600 zł, a mamy grudzień 2023. Natomiast cena HDW4631CA to około 300 zł, a więc połowę ceny. Kolejną rzeczą jest to, że ten materiał nie jest w żaden sposób reklamą i nie mam żadnych profitów od firmy Dahua. Chciałbym po prostu przestrzec Was przed zakupem bubli. Ja niestety w początkach przygody z monitoringiem niestety takie błędy popełniłem. Kupiłem kilka kamer, które miały mieć nie wiadomo jaką rozdzielczość, wspaniałą jakość. Niestety było tylko zażenowanie. Po prostu chciałbym przekazać Wam jak najwięcej informacji. Tymczasem tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć!